Przeserwisujemy sobie dzisiaj Chinela 303. To jest wersja 303-5. Ten egzemplarz jest dość mocno zużyty. Kolbę już zacząłem delikatnie remontować, stąd też oklejny. Ona już była przeze mnie wcześniej rozebrana. Po pierwsze sprawdzałem, czy jest kompletna, jak ją kupiłem, a po drugie wymontowałem z niej uszczelki. Teraz dostałem nowe i wypadałoby ją poskładać. Do serwisu będziemy potrzebować śrubokręt płaski średniej wielkości. Będziemy potrzebować kluczyk płaski 9 mm, młotek wraz z wybijakiem 3 mm. Będziemy potrzebować cienki śrubokręt płaski, kluczyk 7 mm. On nam będzie potrzebny do regulacji spustu. Będziemy potrzebować jakiś element z drewna, niezbyt gruby, co to twardy, którym będziemy potem kompresować sprężynę. Użyjemy też smaru molibdenowego, smaru do broni, ja mam akurat Brunoxa, i będziemy też potrzebować niewidocznego na ujęciu smaru silikonowego w płynie. Zacznę od wymontowania szczerbinki. Dla własnej wygody, żeby jej nie uszkodzić podczas demontażu. Dostępne są co najmniej 3 wersje szczerbinki. Tu jest zamiennik plastikowy założony. Jest też wersja oryginalna metalowa, po prostu wykonana z metalu, mniej jakichś takich ozdobników. Jest też wersja metalowa, która ma regulację na boki, ale za każdym razem instalacja jest dokładnie ta sama. Żeby to wyjąć, musi ją delikatnie dźwignąć, tylko żeby zeszła z ząbków. Tu musi ją nacisnąć i musimy ją tylko wysunąć. Pod spodem jest sprężyna. Nie zgubcie jej, nie uszkodźcie jej. Plastikowa schodzi ewidentnie najciężej. Ona ma od spodu prowadnicę specjalną, żeby była precyzyjniej siedziała. To jest ulepszona wersja. Metalowe schodzą podobno łatwiej. Nie miałem jeszcze okazji. Żeby wymontować kolbę, będziemy potrzebować odkręcić 3 śruby i 1 wkręt. Tu są 2 z przodu, na śrubokręt płaski. Ta też jest na śrubokręt płaski i również na śrubokręt płaski to jest wkręt. Ta śruba z tyłu przytrzymuje tylko i wyłącznie obudowę spustu do drewna. Proponuję ją wykręcać, bo żeby wyjąć tą śrubkę, albo demontujemy regulację spustu, albo odkręcamy tą śrubkę i ściągamy całość. Mi jest wygodniej zdjąć całość, tak będę chciał to przeoksydować. Od przedniej strony 2 takie same śruby, każda z nich zabezpieczona podkładką zębatą. Te podkładki zębate wcinają się w drewno. Gdybyście je zgubili albo mieli zbyt skorodowane, to się da dokupić w sklepie metalowym. Teraz od strony lufy obudowa spustu przytrzymana przez śrubę jest wyraźnie krótsza od pozostałych 2. Z tyłu drewno wkręt. Teraz wewnątrz kolby znajduje się czapeczka i sprężyna. Nie pozwólcie im uciec. One odpowiadają za ślizg dźwigni naciągu podczas naciągania wiatrówki, żeby to nie jechało po drewnie. Takie rozwiązanie zastosowali Niemcy. Kolbę możemy sobie już odłożyć, nie będzie nam na razie potrzebna. Odkręcanie lufy od systemu proponuję wykonywać na delikatnie złamanej wiatrówce, tylko tyle, żeby przełamać bolec zabezpieczający lufę. Będziemy musieli odkręcić tą śrubę z łubem koronkowym. Żeby ją odkręcić, musimy najpierw wykręcić jej zabezpieczenie, czyli tą małą śrubkę. Tą dużą należy tak wyregulować, żeby to wcięcie w tym miejscu zwolniło nam małą śrubkę. Jeżeli będziecie ją mieli mocno przekoszoną, a ona ma tendencję do przekaszania się podczas ładowania, to zablokuje tą małą i możecie ją uszkodzić, szarpiąc się ze śrubokrętem. Więc najpierw luzujemy delikatnie tą, to jest dosłownie pół milimetra ruchu. Teraz ta powinna wyjść z grubsza bez oporu. Kiedy mamy tą malutką śrubkę wyjętą, odkręcamy dużą. Całość nie ma żadnej sprężyny, która będzie nam próbowała uciec. Jest tutaj zabezpieczenie przed tym. To powinno wyjść palcami. Teraz w momencie, kiedy zaczniemy je rozkładać, to tu w tym miejscu, tu już schodzi. Jak to dojedzie do końca, to trzeba to po prostu wymanewrować. To wychodzi z tego otworu. Jeśli chodzi o dalszy demontaż części lufy, to niespecjalnie możemy coś tu więcej zrobić. Stąd mamy wyciągniętą już szczerbinkę, wyciągniętą sprężynę. Tu i tu są na stałe wite nity. Nie jesteśmy w stanie tego ruszyć, to trzeba serwisować tak jak jest. W Chinelu zabezpieczenie przed otwarciem się wiatrówki jest po stronie mechanizmu, po stronie systemu. Tu nic nie zrobimy. Na samym końcówce możemy jeszcze próbować wybić muszkę. Nie polecam tego robić, jeżeli naprawdę nie musicie. To można nawet zakonserwować i zaoksydować na nowo. To jest też regulacja muszki. W tym modelu regulacja w poziomie
odbywała się z przodu. Brutalna metoda, trzeba po prostu stuknąć w ten insert tak, żeby się przesunął w jedną albo w drugą stronę, zależy w którą chcemy skorygować ustawienia celu. Całość zostanie umyta. No najpierw zmyję z niej po prostu brud z użyciem jakiegoś rozpuszczalnika. Zakonserwuję to brunoxem. Środek będzie wyczyszczony i tam, gdzie będzie potrzeba, nałożę nową oksydę. Nie jest tak źle, tylko widzę, że zagłębienie tu po stronie szczerbinki u mnie wymaga większej uwagi. Ja to już odkładam na później. Zdemontujemy mechanizm bezpiecznika. Ten element jest dokręcany kluczykiem 9 mm. Musi być płaski, zahaczamy go w ten sposób. Go poluzujemy. Pod spodem jest podkładka sprężynująca. Teraz tu z boku jest stworzeń. Wybijak 3 mm. U mnie to wychodzi luźno. Nie ma potrzeby używania młotka. W momencie, kiedy ten element został zdemontowany, bezpiecznik da się obrócić o 90 stopni i go wyciągnąć. Wcześniej nie mogliśmy tego zrobić, bo tu blokował nas ten stworzeń. Teraz możemy zdjąć sobie bezpiecznik. Ta kostka też już jest uwolniona. To jest tylko dystans. Są kapturek z końcówki, też już można wyciągnąć. Demontaż sprężyny z pustu nie jest ani czynnością przyjemną, ani prostą. Ta sprężyna kończy się w tym miejscu. Ma taki wąs, potem jest pierwsza prowadnica i prowadnica na systemie. Moim zdaniem najprostszym rozwiązaniem jest zrzucenie tej sprężyny tu z tej strony. Wbiłem ją sobie pod paznokcie, ale jest sukces. Przed wybiciem stworzenia, które blokuje nam mechanizm spustu, będziemy chcieli z powrotem zamontować tą kosteczkę, tą dziwną śrubę. Robimy to z tego powodu, że ten element tutaj, ten z jasnego metalu, to jest popychacz sprężyny, on jest mocno naciągnięty. W tej chwili trzyma go tylko stworzeń. Gdybyśmy ten stworzeń teraz wybili, to całość będzie chciała uciec, kosząc spust, który nie zdąży stąd wyskoczyć. Dlatego wkładamy sobie tą kosteczkę z powrotem i ją przykręcamy. Wystarczy palcami do oporu dokręcić, byleby tylko kostka była na miejscu. Teraz możemy wybić już ten stworzeń, nie bojąc się, że główna sprężyna wyleci nam w twarz. Warto zwrócić uwagę, że spust składa się z dwóch elementów. Ten metalowy z zewnątrz to jest tylko wygodna w obsłudze ozdóbka. Prawdziwy spust to to, co lata w środku. To jest element, który odpowiada za zwolnienie mechanizmu. Stworzeń został wybity. Wybijak ponownie 3 mm. Ten stworzeń ma 5 mm, więc nie możemy użyć 5 mm. Trójka jest następny, jaki był w zestawie. Delikatnie trzeba było pomóc młotkiem. Ładnie wyskoczył spust. Wkładamy na bok. Możemy rozbierać dalej. Zostało zdemontować popychacz i tłok i sprężynę. Trzyma nas tylko i wyłącznie ta mała kosteczka przykręcona przed chwilą palcami tą śrubą. Kawałek deseczki ja włożę tutaj. Teraz mocno się zapierając, prawdopodobnie o swój własny brzuch, wepchnę do środka. Tu czuć gdzieś milimetr ruchu, że w tym miejscu całość się będzie próbowała cofnąć. W momencie, kiedy to cofnę, wykręcę, to zdejmę, a potem będę delikatnie popuszczał, tak żeby mi to nie poleciało na pokój. Nie jest tak źle jak w chińskich wiatrówkach, tylko się wycofał ten element. On by wyleciał. Gdybym tego nie trzymał, to siła była na tyle duża, że to by wypłynęło. Ale na szczęście cofnęło się tylko odrobinkę. Wystarczy to wydłubać. W takiej kolejności te elementy wypadły. To jest tylna prowadnica sprężyny, podwójna podkładka dociskająca. Kupiliśmy to przed momentem, jeszcze mieliśmy to zablokowane. Następnie sprężyna. Mogłaby być bardziej prosta. Na szczęście da się je dokupić. Sam tłok, tak jak wspominałem, tu zdemontowałem główną uszczelkę, za chwilkę będę montował nową. Żeby zdemontować uszczelkę, odkręcamy płaskim śrubokrętem tu z przodu śrubkę. Ona jest najprawdopodobniej oryginalnie wklejona na klej. Moja już była poluzowana wcześniej. Zostaniemy ze śrubką i z uszczelką w ręce.
Możemy ją teraz wymienić. Został nam ostatni element do rozebrania i wyczyszczenia. Mechanizm, który blokuje lufę w pozycji zamkniętej. On jest przytrzymywany tu przez taką malutką śrubkę na płaski śrubokręt. Ja będę używał ciężkiego śrubokręta. Żeby to zwolnić, będziemy musieli przycisnąć ten mechanizm w dół przez kawałek deski, tak żeby się to schowało. Potrzebujemy dosłownie milimetr, tylko tyle, żeby odpuściło ze sprężyny, wtedy to się da gładko odkręcić. Odkręcamy, w środku jest sprężyna, nie zgubcie jej. Tak wyglądają te elementy po rozebraniu. Czyścimy to, smarujemy i montujemy z powrotem. To jest jedyne miejsce w wiatrówce, w którym możemy sobie dawać smaru, ile tylko mamy ochotę. Naprawdę, jeżeli wypełnicie to do pełna smarem, super. Jest to też najczęściej pomijany podczas serwisów element. Często spotykam się z sytuacją, że ten stworzenie, blokada w ogóle nie jest w stanie się cofnąć, jest tak skorodowane, tu w ogóle nie ma smaru, jest nabite ziemią czy czymś. Napycham tą sprężynę do pełna smarem. Składanie jest w odwrotnej kolejności, czyli wpuszczamy tutaj sprężynkę. Teraz ten pan musi wejść dokładnie w ten sposób i musimy go przychwycić tą mikrośrubeczką. Żeby to zrobić, to i tak będziemy musieli go popchnąć tak samo jak przy demontażu czymś drewnianym. Już zmontowane, tego się praktycznie nie da ruszyć palcami, trzeba to dociskać. Nawet jak jest dobrze posmarowane i wyczyszczone, to siedzi naprawdę mocno. Teraz zamontujemy od tej strony tłok wraz z uszczelką, sprężynę i ten popychacz, tylną prowadnicę. Montaż jest w tej kolejności. Pierwszy wchodzi tłok. To nacięcie musi Wam się pokryć z tym otworem tu. Dokładnie tak leży. Sprężyna jest obojętnie w którą stronę. Tylna prowadnica sprężyny. To wcięcie pod kostkę musi się pokryć z cięciem pod kostkę. Pamiętacie, że mniej więcej dotąd będziemy w stanie to wepchnąć. Braknie nam pół centymetra. Ta sama sprężyna. Nie będę jej wymieniał. Jeżeli wkładacie nową uszczelkę skórzaną do środka, z plastikową nie ma tego problemu. Jeżeli wkładacie nową uszczelkę skórzaną, to ona Wam będzie się w tych miejscach blokowała. Nie wpychamy jej na siłę, żeby jej nie uszkodzić, tylko kręcimy, ale zawsze kręcimy w tą stronę, żeby ta śruba na uszczelce niejako się dokręcała. Ona się nie dokręci za mocno, ale nie możemy kręcić w przeciwną, bo wtedy na pewno ją poluzujemy. Jeżeli miniemy się z tą krawędzią, reszta już w miarę równo powinna dojść. Najgorzej jest jeszcze w tym miejscu, ale jak sobie troszeczkę pomożemy paznokciem, to uszczelka tam ładnie wejdzie. Tłok i wszystkie te elementy zostały wcześniej pokryte niewielką ilością smaru molibdenowego. Jest to taka ilość, że po przejechaniu po tym palcem mam tłusty palec, ale nie zostaje mi tu smar. Nie możemy go dać więcej. Jeśli dali za dużo smaru, to wiatrówka nam będzie po prostu dieslowała. Ma być tylko tłuste i śliskie, a w żaden sposób nie ma uciekać smarem. Uszczelka, to jest już niewidoczna, leżała 24 godziny w smarze silikonowym. Nalałem go po prostu do kubeczka na dno, wrzuciłem tam uszczelkę, ona sobie poleżała. No 24, niektórzy twierdzą 48 jest lepiej, ona jak przyjechała już była tłusta. Wrzuciłem tylko na 24 i moim zdaniem wystarczy. Wszystko zamontowane. Zawsze najtrudniej jest trafić w tym miejscu, żeby sprężyna weszła na swój bolec, a potem wkładając z drugiej strony prowadnicy, żeby prowadnica chciała wejść do wnętrza sprężyny. Pomogłem sobie odrobinkę śrubokrętem, ładnie wszystko spasowało. Da się to palcami wcisnąć, trochę boli w palce, ale ładnie wszystko płynnie chodzi. Teraz będzie ćwiczenie odwrotne do tego, które robiliśmy przy demontażu. Czyli umieszczę tutaj kawałek drewienka, wepchnę to tak daleko, żeby kostka doszła dokładnie na swoje miejsce. Włożę tutaj tą podkładkę i dokręcę to tylko palcami, tą śrubką. Włożymy na miejsce spust, będziemy potrzebować spust z tą drugą częścią. One są praktycznie rzecz biorąc nie do oddzielenia. Da się to podważyć i wyciągnąć ze środka tą metalową. Musielibyście to zrobić, gdyby było faktycznie skorodowane. Ja to umyłem w całości, zanurzyłem to w słoiku z rozpuszczalnikiem, wytarmosiłem, wyszło idealnie czyste. Grubszy ze stworzeń
Umieszczamy to w tą stronę. Dociskamy stworzeniem. Wbiłem stworzenie młotkiem. Trzeba trafić równiutko w obydwa otwory w spuście. To wymaga odrobiny manewrowania tym. Musi wystawać z obydwu stron tak samo. W kolbie są podebrania w drewnie. Jeżeli wbilibyście go tak, żeby wystawał w jedną albo w drugą stronę, to potem nie zmontujecie tego z drewnem. Teraz tą śrubkę wykręcamy. To już powinno być luźno. A blaszka już tu może zostać, bo za sekundę będziemy montować bezpiecznik. Kolejność montażu bezpiecznika jest tylko jedna prawidłowa. Najpierw umieszczamy tutaj blaszkę od niego. Dla naszej wygody możemy tu od razu dać podkładkę sprężynującą i dokręcić to śrubą. Na razie palcami, tylko tyle, żeby nam się nie rozleciało na boki. Ok, nie, zwróćcie uwagę, czy wam blaszka w międzyczasie nie wypadła. A ten kapturek z tyłu, on pasuje tylko w jedną stronę. Tylko tak. Gdybyście go chcieli zamontować przez pomyłkę do góry nogami, tak jest do góry nogami, to śruby otwory wam się tu nie pokryją. Musi być tylko w jedną prawidłową stronę. Wkładamy go. Teraz bezpiecznik. Wsuwamy go bokiem. To jest jego normalna pozycja. Wsuwamy go bokiem, tylko w ten sposób przejdzie tu przez blaszkę. W tym miejscu trzeba im się troszeczkę pomóc spotkać i obracamy go w jego normalną stronę. Otwory się przesunęły. O. Tylko w ten sposób będziecie w stanie wsadzić ten stworzeń i on wchodzi palcami. Można mu pomóc młotkiem, jeżeli byłby bardzo oporny. Zostało dokręcić to. Kluczyk 9. Nie za mocno, tam jest podkładka sprężynująca pod spodem. Musimy ją skompresować, ale nie uszkodzić. Spust pracuje. Spust nie pracuje. Spust pracuje. Spust nie pracuje. Teraz sprężyna spustu. Ona przychodzi w ten sposób. Tu w wewnętrznej części spustu na samym środku jest rowek, który musimy trafić tym wąsem. Tu musimy trafić tu wąsem. Ten wąs musi tam wejść. Następnie musimy nadziać to tu na prowadnicę, na elemencie ruchomym. A ostatnią rzeczą jest umieścić to tu na tej prowadnicy. Potrzebuję do tego 2 rąk. Gotowe. Założone. Żeby się upewnić, czy na pewno ten wąs tu wszedł równiutko w sam środek, ale ledwo go tu widać. A tak nie wygnę jej chyba pod kamerę. Nie, musimy się upewnić, że on wszedł tam na środka. Można jeszcze raz sprawdzić, czy spust działa. W pozycji odbezpieczonej zabezpieczamy. Bezpiecznik działa. Odbezpieczamy. Spust działa. Teraz połączymy ze sobą system z lufą. Zaczniemy od sprawdzenia, czy w tym miejscu wewnątrz tłok jest idealnie równo ułożony. On nie może nam tu nigdzie wystawać. Jeżeli by wystawał, trzeba go czymś twardym, najpierw śrubokrętem troszeczkę poruszać. To musi być równiutko wycelowane, ponieważ na lufie, na dźwigni naciągu są te skrzydełka. Te skrzydełka wchodzą tu w otwór. Widzicie? Wsuwam je tu w ten otwór i odrobinkę cofam. One już nie wypadną z przodu. Pilnując, żeby mi tam z tyłu nie wypadło. Ustawiam te otwory centrycznie. Wkładam tu śrubę, tą koronkową, z łbem koronkowym. Kręcam. Tam z drugiej strony musi chwycić gwint, to trzeba tak delikatnie, wiecie, ruszyć. Tak mocno dokręcamy z czuciem do oporu. Ona musi się idealnie luźno obracać. Teraz jest za mocno. Obracałem, zobaczcie, od całe ćwierć obrotu. Luźniutko chodzi. Musimy wycofać się do momentu, w którym tu utworzy nam się idealne kółko. Po to, żeby ta mała śrubeczka weszła aż do środka i się u mnie przykręciła.
Czyli tą dużą zostawiam niedokręconą, za tą małą dokręcam mocno, ale z czuciem. Możemy zamknąć wiatrówkę. Z tej strony dźwignia nam nie wypadła, ona już nie wypadnie. Jeżeli te śruby są tu wsadzone, nie ma możliwości, że coś nam tu wypadnie. I możemy od razu poczuć, jak luźniutko nam teraz chodzi blokada pod lufą. Czas złożyć system z kolbą. Dla przypomnienia, dwie dłuższe śruby, dwie takie same dłuższe śruby, dwie zębate podkładki, sprężyna, kapturek, krótsza śruba, osłona spustu wraz z regulacją spustu i drewnowkręt. Zaczynamy od włożenia tutaj na dno sprężynki. Ją nakrywamy kapturkiem. To jest taka miseczka. To wchodzi w ten sposób, że jakby sprężyna włazi do środka do miseczki, ładnie się elegancko ugina. Więc musimy włożyć system do środka. W taki sposób, żeby nam ta sprężynka nie wypadła. Trzymając to w rękach, wracamy to do góry nogami. Proponuję montować od przodu, czyli do otworu wrzucić podkładkę zębatą. Warto zwrócić uwagę, żeby zęby były w stronę drewna. I wkręcamy śrubkę. Zęby są po tej stronie, w stronę drewna. W stronę drewna, proszę. I śrubka. Dokręcamy je lekko, tyle żeby chwyciły za gwint, ale żeby tu jeszcze było sporo luzu. Nie dokręciliśmy ich po to, żeby tutaj mieć jeszcze ten włos luzu do wyregulowania tego. Teraz najprościej to zamontować w ten sposób, że po ułożeniu wszystkich elementów tu w środku, po dopasowaniu tutaj osłony spustu, ta śrubka nie będzie chciała się tu zmieścić. Dlatego wkręcę sobie delikatnie wkręt z tyłu, powiedzmy o połowę. Teraz dźwignę to do góry, włożę ją i już z śrubką będę powoli śrubokrętem dokręcał. Czyli trochę dokręcę, trochę docisnę, trochę dokręcę, trochę docisnę, tak żeby nie musieć demontować regulacji spustu. Alternatywnie moglibyście to po prostu wykręcić. Kręcić wszystko jednym ruchem, ale wtedy tracicie regulację. No, ja to i tak poruszałem przy nakładaniu oksydy, ale gdybym to robił tylko w celach konserwacyjnych, nie tykałbym swojej regulacji spustu, bo zazwyczaj jak raz ją ustawię, nigdy więcej jej nie dotykam. Wstępnie dokręciłem te śrubki. Teraz tak, kolejność wykręcania jest następująca. Najpierw dokręcamy to mocno. Po pierwsze ten element, ta metalowa budowa musi się tu schować w drewnie. Musi całkiem osiąść na drewnie. Nie może nam tu wisieć w powietrzu, ponieważ od tego jak ona się ułoży zależy to, czy regulacja spustu będzie w ogóle chciała działać. Więc to musi być dokręcone naprawdę mocno, tak żeby nie zerwać, prawda? W następnej kolejności dokręcamy ten wkręt z tyłu. Pamiętajcie, to jest stare drewno. Dokręcamy go z głową, tak żeby się nie ruszał, ale naprawdę nie szarpcie się z tym. Teraz, kiedy mamy tył zrobiony, wracamy do tych przednich śrub. Je dokręciliśmy do tej pory lekko, prawda? Zasugerowałem dokręcanie z pewnym luzem i teraz tak, dokręcamy w odpowiedniej kolejności. Jeden obrót tą śrubą, jeden tą śrubą, jeden tą śrubą, jeden tą śrubą. Po pierwsze, wiatrówka będzie siadała do systemu, będzie się zbliżać, znaczy kolba będzie siadała do systemu, będzie się do niego zbliżała. Po drugie, te zębate podkładki będą się wrzynały w drewno. Więc musicie na zmianę je dokręcać raz tą, raz tą, raz tą, do momentu, kiedy uzyskacie wystarczająco mocne dokręcenie. To jest dość mocno. Pamiętajcie, nie wkręcacie się w drewno, wkręcacie się w gwint metalowy tutaj, więc z wyczuciem jak do wkręcania w stal, nie? Gdybyście dokręcili jedną śrubę, gdybyśmy po prostu dokręcili jedną bardzo mocno, to podczas dokręcania drugiej możecie po prostu złamać drewno. Możecie doprowadzić do sytuacji, że wiatrówka wam się przekosi. Tutaj będziecie kręcić, aż drewno puści, prawda? I kolba zniszczona. Ale jeżeli dokręcimy to elegancko na zmianę, raz tą,
Wszystko idealnie będzie nam pasowało. Na samym początku zdemontowałem szczerbinkę, żeby jej nie uszkodzić podczas montażu. Teraz włożyłem z powrotem. Zaczynam od umieszczenia sprężynki. W tym otworze tutaj, tu jest otwór. Trochę przesadziłem z Brunoxem, jak to smarowałem, ale tutaj akurat nie będzie mi przeszkadzał nadmiar. Sprężynka siedzi w środku. Teraz nakładam na szczerbinkę, nasuwam jej przesuwkę. Ta dedykowana plastikowa ma strzałkę kierunku. Strzałka pokazuje w stronę lufy. Jeżeli macie metalową, to tam chyba jest obrotowe, ale nie jestem pewien. Teraz, żeby to zmontować, po prostu ją tu wsuwamy. Musimy sobie ścisnąć sprężynkę. To powinno ładnie wskoczyć. Aż tu wejdzie w rowek w tym miejscu. Bo to jest ten wzgórek tutaj, żeby dalej nie weszło. I siedzi. Pozostała nam kwestia regulacji naciągnięcia spustu, też pierwszej drogi spustu. Jest to rozwiązane poprzez śrubę skontrolowaną nakrętką. To jest nakrętka na kluczyk 7 mm. Ta śrubka, właściwie brok, popychacz, ciężko mi powiedzieć, jak to się nazywa profesjonalnie. Ja to poluzowałem poza kadrem wcześniej, porządnie przysmarowałem. Ona na samym końcu ma nacięcie na śrubokręt. Możemy to całkowicie wykręcić. Te sprzęty mają wiele lat. Jest duża szansa, że nikt tego nigdy wcześniej nie odkręcał. Teraz moja sugestia jest taka. Jeżeli to jest zapieczone, to lepiej w momencie, kiedy macie zdjętą obudowę spustu, chwycić to kleszczami za tą stronę i próbować tym kręcić. Bo jeżeli będziecie próbować na siłę wykręcać to tym malutkim nacięciem, to na pewno je uszkodzicie. Nie ma siły. To nie jest zbyt twardy metal. Ja to tak zrobiłem, że wykręcałem to kleszczami z tej strony. W ogóle nawet nie próbowałem szarpać się z tej. Potem wyczyściłem oksyda smar. Będę to skręcał. Jest delikatnie nasmarowane. No tak, żeby nie rdzewiało. Teraz tak. Proponuję zacząć regulację spustu od oddania strzału bez regulacji. Zobaczcie sobie, jak pracuje spust w ogóle bez regulacji. Byście mieli wyczucie i wiedzieli mniej więcej, o ile chcecie go zluzować. Teraz ważna uwaga. Regulacja nie dotyka tej czarnej części. Ona nigdy nie drgnie. Regulacja popycha tą srebrną metalową, która siedzi w środku. Więc tym elementem i tak będziecie musieli wykonać tą samą pracę, którą wykonaliście wcześniej. Tyle, że pierwsza część tego ruchu będzie zupełnie luźna i dopiero później zaczniecie popychać tą srebrną metalową w środku. Po tym, jak oddacie pierwszy strzał i ocenicie, jak bardzo Wam się to podoba, to możemy przystąpić do regulacji. Wkręcamy to na początek tylko tyle, żeby dotknęło. Nic nie widzę przez ten telefon. W tym momencie około pół milimetra cofnąłem tą srebrną część. Nakręcamy nakrętkę. Ja na razie ją, nazwijmy, że skontruję ją palcami, tylko tyle, żeby ją delikatnie przytrzymać i oddam strzał tak jak jest teraz. Ocenię, czy mi się podoba bardziej. Jeżeli macie w domu miernik siły naciągu spustu, no to oczywiście możemy z niego skorzystać. No i potem delikatnie to luzujemy, wkręcamy głębiej, ponownie kontrujemy palcami, aż do momentu, kiedy uznamy, że waga spustu bądź nasze odczucia są odpowiednie. Przypominam, kluczyk 7. Jeżeli wszystko jest gotowe, to w klasyczny sposób kontrujemy tą nakrętką na stałe. Ja kontruję to w takim stanie, jak jest teraz, ponieważ podoba mi się, jak jest fabrycznie. Nie jest za miękki, nie jest za twardy. Jest taki akurat jak na prostą sprężynę. I tak wyglądamy po skończonym serwisie. Kolba przebejcowana, pola kierowana na nowo. Wszystko doczyszczone, umyte, pooksydowane, wyregulowane. Wszystkie uszczelki są nowe. Możemy iść strzelać.